Zimowa sceneria, Augustów, a my co? Połowa grudnia, a my pływamy. Najnowsza łódka stoczni Virtu. Virtu Cabin. Kabinowa, tak. Pomysł, z tego co pamiętam, chyba powstał w sierpniu. Sam pomysł, w ogóle idea zrobienia takiej łódki z kabiną. Mamy grudzień, łódka stoi na wodzie, gotowa do pływania. Musimy testować, ponieważ szykują łódkę na wyjazd do Düsseldorfu na targi. Okej, ale ponieważ jest zimno, zaczynamy od opisu. Ja tak się prezentuję przy Kei. 2 Verado po 300 koni. Proszę bardzo, pięknie tutaj na rufie powieszone, świetnie ją rozpędzają. Ten pałąk do naciągnięcia naciarza czy deskarza jest oczywiście opcjonalny. A i tak wygląda przy Kei. Tam mamy konstrukcję naszego sunroofa. Proszę bardzo. Tutaj co mówiliśmy, zwężająca się ku dziobowi nadbudówka. Fajny sandpad, właściwie łóżko takie słoneczne z oparciem, z cup holderami, w wygodnym tym dziobowym kokpicie. W ogóle stocznia dba o wizerunek, więc jak widzicie wszędzie widać loga Virtu. Tak. Nie brakuje ich. Jak wiecie, Virtu była nominowana w kategorii łódek Performance w Best of Boat. No i ta też wygląda jak Performance. Jak widzicie, jest wąska, taka sportowa, a mimo to ma kabinę. Ma tutaj bardzo wygodne przejścia po obu burtach. Wygodne łóżeczko na dziobie. Niestety nie zademonstrujemy, jak wygodne jest i jak duże, bo jak widzicie, zaszronione. Na szczęście śniegu nie ma. A tak, ale zwróćmy uwagę właśnie na taką kabinę. Ta kabina nie jest na całą szerokość kadłuba, tak, prawda? Na dziobie, właściwie w podstawie ma rodzaj trapezu takiego, czyli ona jest zwężona i w przedniej części jest tylko na szerokość tej konsoli sterowniczej i ma bardzo ciekawe 2 przejścia z obydwu stron. Ja w ogóle chyba pierwszy raz widzę łódkę z takim rozwiązaniem. Ja też. Bo żeby przejść teraz na rufę, to nie przechodzimy półpokładami, tak jak tradycyjnie, dookoła lub nie wiem, przez dziób, tylko tutaj mamy z boku przesuwane drzwi. Okej, wchodzimy do środka. Zobaczcie, jeszcze tutaj bardzo dobre są te relingi do trzymania się, jest bezpiecznie, wysoka, wolna burta i dochodzimy do drzwi odsuwanych i wchodzimy do środka, do kabiny. Kabina ma bardzo duże tafle okien, to zobaczmy, że one są od podłogi samej aż do sufitu nadbudówki. I w nadbudówce taki bardzo duży sunroof, odsuwany luk. Wykończenie pod sufitki jest alcantarą. Wszystko jest bardzo elegancko, ładnie. Wszystko też jeszcze jest taka zasłona od słońca, tam jest jeszcze moskitiera też, także... Mamy konsolę z prawej strony, to tak klasycznie, tradycyjnie. Tak, tradycyjnie. Powrót do tradycji. Tak. Bo wcześniejsze Virtu miały kierownicę po lewej stronie, a tu mamy... Jak my mówimy po australijsku. Po australijsku. Jak widzicie, tutaj też z tej strony też jest wyjście na pokład dziobowy. No i latem możemy to wszystko otworzyć i mamy właściwie ten sunroof otworzymy, tutaj drzwi. No i tutaj mamy od razu właściwie nasza sterówka, nasz ten to jest połączenie sterówki razem z kącikiem biesiadnym, nazwijmy to, ponieważ przednia kanapa ma przestawne oparcie. Normalnie jest jako fotel sternika i jednego załgada, natomiast na postoju przestawiamy oparcie w drugą stronę, do tego jest stolik i tylna kanapa, razem tworzą taki kącik biesiadny. Stolik jest obniżany, tak, składany też. Składany, obniżany i właściwie może służyć jako dodatkowe spanie tutaj w przyszłości. Jeżeli Trzeba dodać, że jest to prototyp, więc tutaj jeszcze nie wszystkie
małe detale są zrobione do końca. Mamy to szczęście być pierwszymi pływającymi tą łódką. Ale ergonomicznie rozplanowana konsola sterownicza. Tu jest wygodny dostęp do wszystkich włączników, do urządzeń sterujących, jest ładowarka i z prawej strony drugie wyjście na pokład dziobowy. Z lewej części konsoli tam jeszcze mamy oczywiście 2 cup holdery. I Webasto. Tak. Co To się dzisiaj bardzo potrzebne. przyda. I po jednym stopniu do góry kabiny wchodzimy na dół i po 2 schodzimy do kajuty sypialnej. Tu w tej części przy wejściu, przy schodach jest pełna wysokość, dalej już niestety musimy się schylić. A jest oczywiście tutaj schowana kabina toaletowa WC. Jest jasno, duże okna z lufcikami, więc jest i wykończone też jasnym drewnem, także dodatkowo jeszcze bardzo elegancko, tak. dodaje światła. O, i tu już mamy nawet akcesoria, wędeczka, łódka może służyć również jako do wędkowania. I tak to wygląda ta tutaj kabina główna. Duże, na pełną szerokość drzwi do kokpitu rufowego. Jeszcze nie dodaliśmy, że fotel jest podnoszony z sternika. Tak, elektrycznie sterowany jest tam i bardzo to jest wygodne. Tak. Zobaczcie, jak tu jest jasno, olbrzymie tafle okien, świetna wentylacja, bo mamy przecież 3 drzwi i luk w dachu. I stąd wychodzimy do kokpitu rufowego, z którego mamy wyjścia na typu platformy rufowe. Na rufie 2 razy Mercury Verado po 300 koni z takim uchwytem, pałąkiem, prawda, do ciągnięcia narciarza. Tutaj też kanapa. Tu jest też jeszcze, zobaczmy, tak, to kanapa jest przekładana. Tyłem. Platforma duża jest ta, tu jest rufowa jest duża, jest przejście z jednej na drugą, także to ja się muszę trzymać, bo tu ślisko. O, i tak to wygląda. No i platformy też są boczne otwierane. Tak, to później pokażemy, jak są platformy otwierane. O. I są otwierane elektrycznie, nie żadne jakieś na linkę, tylko tutaj mamy cały system sterowania platformami. Wykończenie elegancko z logami firmowymi. Wygodnie się przechodzi, bezpiecznie. O, i tak wygląda wnętrze. Prezentujemy otwieranie bocznych tarasów, bocznych burt. Proszę bardzo. One są z obu burt i bardzo pięknie służą do powiększenia kokpitu i do wspaniałej zabawy na wodzie. Otwieramy drugi balkon, taras. Mamy bardzo ładne logo, od razu widać, nawet z kosmosu widać, że tutaj jesteśmy na łodzi wielkiej, o ile mają taką. Proszę bardzo. No właśnie skończyliśmy testy na Jeziorze Neckim. Łódka cała, pomosty całe. Paliwo się prawie skończyło. Okej, wrażenia z pływania. Łódka jest bardzo dynamiczna. Do ślizgu potrzebowaliśmy niecałych 4 sekund. Do maksymalnej prędkości te 50 węzłów, które tutaj udało nam się ją rozpędzić, było 19,3 sekundy, więc w ogóle naprawdę rewelacyjny wynik, ja uważam. Tak. Oprócz tego, że dynamiczna, to bardzo czuła na wszystkie polecenia steru, trymu. Na początku powiem szczerze, że musiałem się do niej przyzwyczaić. Tak jak siadłem od razu, to tak nie do końca mi grało, ale po chwili tam popływałem, popróbowałem i naprawdę jest zabawa. Świetnie tutaj robiliśmy taką małą sesję wideo, zdjęcia i troszkę tutaj bączków pokręciłem, to jakby się takim fajnym go-kartem
pływało. Tak, to było fajne wrażenie. Jeszcze dodajmy, że bardzo ładnie zachowuje się również na małych prędkościach, nawet poniżej 5 Tak, węzłów, żadnego tak. myszkowania nie ma, więc spokojnie możemy sobie wolno pływać i nie kręcić sterem w lewo, w prawo. Tak, trzyma kurs i po pływaniu z prędkością 50 czy 46 węzłów, jak się później płynie tak 24-26, to taka prędkość do łowienia ryb właściwie No tak. wtedy się wydaje. Niemniej ta prędkość cruisingowa, właśnie te 29-31 węzłów, czyli gdzieś tam Tak. 3,5-3700 obrotów, jest bardzo fajna, cichutko, spokojnie, mięciutko, płynie pięknie. Coś Tak, i bardzo to jest kurs fajne. właśnie trzyma też przy każdej prędkości, właściwie nie ma problemu. Zapraszam do Düsseldorfu na premierę łódki. Tak, zapraszamy.